Cześć! Nie wiecie, na jaką rzekę się wybrać, nie wiecie, jak zorganizować spływ, gdzie spać, jak z transportem? Nie ma problemu. Dzisiaj przygotowaliśmy dla Was gotowca. Opiszemy Wam dokładnie trasę, którą my pokonaliśmy na Piławie. To jest w Borach Tucholskich, północ tak naprawdę Polski. Bardzo fajne 3 dni, które można spędzić na całkiem fajnym biwaku. Opowiemy Wam, jakie odcinki przepłynęliśmy, ile to kosztuje, gdzie nocować, jakie udogodnienia i czego możecie spodziewać się po drodze. Zainteresowani? Zapraszamy. Piława, a tak naprawdę odcinek, którym myśmy płynęli Piławą, to jest około 600 km od Krakowa, więc musieliśmy się zebrać trochę wcześniej, żeby tam dojechać i żeby rozbić namiot. Nie ma problemu, parę dobrych godzin i jesteśmy na miejscu. Przepiękne pole namiotowe. My zatrzymaliśmy się na polu namiotowym Zalewy Nadarzyckie. Bardzo fajna miejscówka, ona jest wzdłuż zalewu, ma ponad 700 metrów dostępu do jeziora, jest wzdłuż jeziora 700 metrów, w tym bardzo ładna, przepiękna plaża z łagodnym zejściem. Super i dla dzieciaków, i dla dorosłych. Dzieciaki tam szalały. Plaża naprawdę chyba jedna z ładniejszych plaż, na których byliśmy podczas naszych spływów. A co jest kolejnym plusem? Cały biwak jest zalesiony i jest tak naprawdę po środku puszczy. Nie ma, na piechotę nie dojdziemy do żadnego sklepu, nie ma w pobliżu żadnych innych zabudowań. W środku lasu jest przepięknie zadbane, bardzo zadbane pole namiotowe. My rozbiliśmy się troszeczkę dalej, na takiej polance. Dzięki temu, znaczy głównie dlatego, że była nas większa grupa. I tam mieliśmy tą całą polankę dla siebie. Tam też był taki ten namiot, pamiętasz? Tak, taki duży namiot. Duży namiot, tak, z drewnianą podłogą, więc tam dzieciaki, nawet jeżeli by padało, można się schować. Ta drewniana podłoga pozwala na to, żeby nawet jak pada, to suchą stopą się tam rozbić. Dzieciaki, to jest oświetlone, więc dzieciaki też tam sobie siedziały. My tam też przygotowaliśmy niespodziankę dla dzieciaków i zrobiliśmy przedstawienie w ostatni dzień. Bardzo fajna miejscówka. Też jest taka wiata z boku, gdzie jest prąd, są jakieś lodówki, więc tam mogliśmy sobie zostawić swoje lodówki podpięte do prądu, ale były też takie lodówki tamtejsze, gdzie można było zostawić sobie w tych lodówkach jakieś jedzenie. Jeszcze jedną rzecz chciałam dodać. Tam, gdzie my się rozbijaliśmy, na tym takim polu, nie było dojścia do rzeki, co było trochę niefajne. Ale z drugiej strony w sumie trudno, bo i tak mieliśmy, jak się przeszło kawałek, to i tak była jeszcze ładniejsza plaża. Tak, my byliśmy, tak naprawdę ta polana, na której my byliśmy, jakby całe pole ma dojście, natomiast ta polana, na której my byliśmy, jest odsunięta rzeczywiście chyba najdalej od rzeki, od tego zalewu, więc żeby tam podejść nad wodę, no trzeba było przejść, nie wiem, 200-300 metrów. I było się na tej naprawdę bardzo fajnej plaży. Natomiast jeżeli jest Was mniej, nie jedziecie jakąś większą grupą, to tam tak naprawdę ludzie się rozbijali nawet w tym lasku zaraz przy plaży. Z widokiem na jezioro, na plażę. Bardzo fajne miejsce. No to zaczynamy etapy spływu. Pierwszy dzień my popłynęliśmy z końca Jeziora Długiego do plaży właśnie przy naszym polu namiotowym. To jest odcinek około 10,5 km. I my go pokonaliśmy w około 3-4 godziny. Tak nam mniej więcej zeszło z tego co pamiętam. Żeby się dostać na początek spływu, kierowcy pozbierali ludzi, pozbierali dzieciaki, wszystkich ojców. Pojechaliśmy tam na miejsce. Jest parking w lesie. Zostawiliśmy część ojców z dzieciakami i kierowcy wrócili sobie na pole namiotowe. Tam zostawiliśmy samochody i tam już czekał na nas właściciel wypożyczalni, który miał swojego busa i miał podpięte kajaki dla nas. My się po prostu z nim zabraliśmy z tego pola namiotowego, wskoczyliśmy sobie do busa i on nas razem z tymi kajakami zawiózł na początek spływu. Z tego parkingu tam jest jakieś 700 metrów, żeby dojść do rzeki. Idzie się przez las w taką polną drogą, nie ma problemu, dzieciaki zabrały swoje rzeczy i podreptały. Przejazd z pola namiotowego na początek spływu zajmuje około 8 minut, więc to jest naprawdę niedaleko, chwila, moment i można obrócić tam i z powrotem. Zaczynamy bardzo ciekawym odcinkiem, bardzo zalesionym. On płynie w takim wśród drzew, więc jest cień. Rzeka jest płytka, natomiast no, tam jest, nie wiem, ze 30-40 cm, także spokojnie kajakiem można przepłynąć, zostaje wody pod kajakiem, nie harujemy o podłoże.
Natomiast po około 2 kilometrach pojawia się zapora, pojawia się tama i tutaj trzeba sobie do lewej strony dopłynąć. Tam jest taki podejścik i dosłownie, nie wiem, 50 metrów lewą stroną znieść ten kajak i możemy płynąć dalej. Absolutnie jest to na tyle wysokie, że tutaj nie polecamy, jest to bardzo niebezpieczne, żeby ewentualnie to przepływać. Nie polecamy. Natomiast pamiętajcie, że zaraz za tym jest jeszcze jedno powalone drzewo, ale to już wystarczy wyjść z kajaka, przenieść ten kajak dosłownie nad tą kłodą i płyniemy dalej. W tym odcinku nie ma zbyt wiele miejsc postojowych z plażą, gdzie można się zatrzymać większą grupą z dzieciakami. Dopiero przed mostem jest trochę miejsca. Woda jest bardzo płytka, więc starsze dzieci trochę się nudziły. Po kilku kilometrach wpływamy na zalew. Pamiętajcie, aby trzymać się prawej strony. My niestety popłynęliśmy prosto i dotarliśmy w ślepy zaułek i musieliśmy się wracać. Dodatkowy kilometr płynięcia w obie strony. Dokładnie. Tutaj jak będziecie płynąć, wypływamy na ten zalew. Zalew ma to do siebie, że tutaj są te nierówne brzegi. Trzymajcie się prawej strony. Na pewno będzie trzeba skręcić w prawo, inaczej nie przepłyniecie. Polecam sobie wziąć mapkę albo sprawdzić na telefonie, żebyście się nie pogubili. Bardzo fajny, bardzo ciekawy odcinek. Przepływamy praktycznie cały zalew, mijamy tą piękną plażę, na której wcześniej się kąpaliśmy. Płyniemy dalej i praktycznie na samym końcu po lewej tego biwaku, po lewej stronie przed tamą jest miejsce, gdzie te kajaki można zostawić i na piechotę wracamy, nie wiem, jest ze 300-400 metrów na to miejsce nasze biwakowe. Bardzo fajny odcinek, spokojny, poza tymi 2 miejscami nie ma większego problemu. Raz przenoska, raz powalone drzewo, cała reszta jest bardzo łatwa. Kolejny etap spływu, tam gdzie wczoraj skończyliśmy, tam dzisiaj praktycznie zaczynamy. Kajaki już były przygotowane poniżej tej zapory nad Zalewem Nadarzyckim i tam już czekały kajaki, wsiedliśmy do kajaków i to jest odcinek właśnie z tego pola biwakowego w dół do Szwecji. Odległość 21,5 km, więc całkiem spory. Natomiast tutaj nie ma dużo więcej płynięcia, jeśli chodzi czasowo, bo to jest jakieś 5-6 godzin i spokojnie ten odcinek można przepłynąć. Na koniec, po dopłynięciu w Szwecji za bodajże 4. mostem, po lewej stronie jest miejsce, gdzie można zostawić kajaki i tam tym razem odwrotnie przyjechał pan po kajaki, zabrał do busa kierowców. Kierowcy wrócili na pole namiotowe, odwiózł nas pan kierowca na pole namiotowe, zabraliśmy swoje samochody i pojechaliśmy po resztę ekipy. Namioty zostają w tym samym miejscu, więc nie ma problemu. Trasa zajmuje około 20 minut w jedną stronę, więc tutaj trzeba liczyć na to, że te osoby, które tam zostają, muszą zaczekać około 40 minut w tym miejscu, gdzie kończyliśmy etap, aż 20 minut w jedną, 20 minut w drugą, 40 minut czekania jedną. Za tą tamą zaczyna się odcinek, płyniemy, jest bardzo mocno zalesiony znowu etap, bardzo dużo drzew, więc daje fajny cień. W upalne dni nie ma problemu, płyniemy sobie w cieniu. Rzeka jest znów płytka. No i chwilę po starcie, dosłownie tam paręset metrów, jest stary młyn. No i tam się trzeba spławić pomiędzy takimi betonowymi konstrukcjami. Nie ma problemu, myśmy sobie tam nawzajem pomagali, natomiast jeśli ktoś płynie sam, też spokojnie da radę, nie jest to jakoś bardzo niebezpieczne, takie delikatne, bystrze. Bardzo fajna atrakcja też dla dzieciaków. Czyli dopływamy do Nadarzyc i po prawej stronie mijamy takie lotnisko. Dalej praktycznie do Szwecji płyniemy przez las. Rzeka wije się pomiędzy drzewami, dając pełący cień w palne dni. Również na tym odcinku rzeka jest raczej płytka. Niestety znów bardzo mało jest miejsc, gdzie można się zatrzymać większą grupą. Po przepłynięciu około 2-3 trasy po prawej stronie jest kemping z miejscem do kąpieli. Można tam rozprostować nogi i chwilę odpocząć. Tak, i tam są też takie wiaty, w których można sobie siąść, coś zjeść. On jest na takiej lekkiej górce po prawej stronie. Tam niestety, z racji tego, że jest mało miejsc, to tam się dużo ludzi zatrzymuje, więc jest dosyć tłoczno. Kontynuując od tego biwaku, płyniemy dalej i dopływamy do zabudowań. No i to jest właśnie miejscowość Szwecja i tam, tak jak mówiłem, za 4. mostem
po lewej stronie jest niewielki plac. No i większość tak naprawdę spływów kończy się w tym miejscu, bo jest to bardzo dobre miejsce właśnie dla osób z obsługi. Mogą podjechać samochodem, zabrać te kajaki, więc tutaj bardzo wiele tych spływów się kończy. Samochodem jest miejsce, gdzie można samochód zostawić i po drodze w Szwecji, jeżeli ktoś potrzebuje, można wracając zrobić sobie przy okazji zakup. No już tak jak mówiłem, w okolicach biwaku nie ma żadnego sklepu. Natomiast tutaj w Szwecji, jeżeli potrzebujecie coś, można sobie spokojnie, tam jest spora miejscowość, można sobie zrobić zakupy. Trzeci etap, zaczynamy tam, gdzie skończyliśmy drugi, czyli w Szwecji i płyniemy aż nad zalew w Zabrodziu. Trochę krótszy odcinek, 17 km i czas płynięcia około 4 godzin. Tutaj rano zebraliśmy się, wsiedliśmy w samochody, pojechaliśmy do Szwecji, tam zostawiliśmy samochody, natomiast po południu znów przyjechał pan z wypożyczalni po kajaki, zabrał kierowców i zawiózł do Szwecji po drodze. Kierowcy wsiedli w samochody, przyjechali po resztę ekipy na to ostatnie pole nad zalewem w Zabrodziu i zgarnęli całą ekipę. No i tutaj znów dojazd pomiędzy Szwecją a Zabrodziem to jest około 20 metrów, więc znowu od momentu wyjazdu kajaków no, trzeba liczyć te 40 minut jeszcze czekania pozostałej ekipy, żeby was zebrali. Jeżeli jest was mniej, no to jest szansa, że was zabierze pan z wypożyczalni, jeżeli się zmieści, jest na tyle miejsc w busie, no to możecie się zabrać i już nie trzeba wracać. Natomiast przy większej grupie no, nie są w stanie ogarnąć tutaj transportu. Kolejny piękny odcinek piłowy i znów większość czasu płyniemy przez las. Niestety bardzo mało odcinków, gdzie można się zatrzymać większą grupą. Jeśli już coś znajdziemy, to dno jest bardzo muliste. W plażach z łagodnym zejściem możemy praktycznie zapomnieć. Nie jest to oczywiście jakimś wielkim problemem. Odpocząć i rozprostować nogi można nawet w wodzie po kostki. Na tym etapie przepływamy przez niewielkie osady. Mniej więcej w połowie czeka nas przenoska. Wychodząc z kajaka trzeba uważać, ponieważ woda jest w tym miejscu głęboka. Zdarzają się też niewielkie bystrza. Tutaj ta przenoska jest dosyć konkretna, ponieważ tam jest zapora, jakieś takie techniczne, nie wiem czy nawet to nie jest jakaś elektrownia wodna. Rzeczywiście tuż przed samą zaporą po lewej stronie jest niewielka kładeczka, taka drewniana, no i tam jest głęboko, tam jest no, ponad 2-3 metry, bo tak wiosłem jak próbowaliśmy, to nie dosięgniecie, więc bardzo ostrożnie trzeba wyjść na bok. U nas nikomu się nic nie stało, nikt nic nie zgubił i potem trzeba przez drogę przenieść ten kajak, więc no, ciągnąć samemu po ziemi nie bardzo, najlepiej we 2 osoby złapać ten kajak, przenieść i dalej już spokojnie można sobie popłynąć. Tam, tak jak Lena wspominała, jest parę bystrz, ale to nie są jakieś duże bystrza, spokojnie można przez to przepłynąć. Dodatkowa frajda dla dzieciaków. Co to bystrze? No takie, że tak szybko woda nagle płynie. Dobra, ale to fajnie jest. No. Po około 2 godzinach dopływamy do zalewu w Zabrodzie. Tam na końcu po lewej stronie można się zatrzymać, na polanie, by zakończyć spływ. Ładne miejsce z pomostem, ławkami i toaletą. Nurt na całej rzece jest tak naprawdę bardzo spokojny. Jest kilka przenosek, ale nie następczają jakichś większych problemów. Zdarzają się też powalone drzewa, które trzeba omijać albo przepływać nad czy tam pod nimi. Wszystko to powoduje, że płynąc piławą na tym odcinku trudno się nudzić. Do tego super klimat rzeki, bo płyniemy przez las, sporo cienia, nie męczy nas tak słońce, można obserwować zwierzęta, ptaszki. Bardzo fajny odcinek. Jak dla mnie bardzo duży plus właśnie za to pole namiotowe nad zalewami nadarzyckimi. Fantastyczna, szeroka plaża, niezła infrastruktura, dostęp do prądu, do toalet. Toalety schludne. No nie są jakieś nowoczesne toalety, ale czyste, schludne. Właściciele tak naprawdę na miejscu tam są, mają swój taki mały domek, więc na bieżąco tego pilnują. Pan, który wynajmuje kajaki, jest synem właścicieli tego biwaku, więc tutaj możemy sobie dogadać z panem z wypożyczalni jakby wszystkie tematy.
Można też u nich kupić drewno, udostępniają taczkę, można sobie podjechać, taką taczkę załadować, zapłacić, przywieźć sobie i zrobić ognisko. Nie wyliczają jakoś bardzo tego drewna. Taczka drewna nie było jakoś bardzo drogie, więc bardzo fajne. Plus te dodatkowe zabudowania, podłączenie do prądu, gdzie można sobie było rzeczywiście te nasze lodówki turystyczne w jednym miejscu złożyć, podłączyć i zadaszenia, że nawet jeżeli pada, jest co robić. Link do firmy, z którą my współpracowaliśmy, Kajaki Borne, znajdziecie w opisie pod filmem. Tam będzie link do ich strony, do profilu na Facebooku. Koszt kajaka to jest 60 zł za dobę. Natomiast wiadomo, jeżeli jest Was więcej osób i przypłyniecie przez więcej dni, zawsze możecie ponegocjować cenę. Wspomnijcie o tym, że dowiedzieliście się o nich od aktywnego taty. Pewnie nas będą bardzo miło wspominać. Bardzo fajnie nam się współpracowało z tą firmą, a i pole namiotowe fantastyczne. Jeżeli chcecie, ja też nagrałem taką relację typowo filmową, już bez gadania. Jeżeli chcecie zobaczyć, to ona jest tutaj na górze podpięta. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Trochę więcej widoczków, trochę więcej pejzaży. Dajcie znać w komentarzach, jaką rzekę chcielibyście następną do omówienia. Wieprz czy Pilitę. Tutaj te dwa filmiki mogą Wam się spodobać. Tu pode mną i tam pod nami. Dokładnie. Zapraszamy, jak zwykle zostawcie lajka, jeżeli Wam się podoba. Jeżeli Wam się nie podoba, to łapkę w dół. I dajcie znać w komentarzach, jak Wam się podobał materiał i to, jak Lena powiedziała, jaką kolejną rzekę mamy omówić. Do zobaczenia, hej!